Dzień dobry. Dzień dobry. Próba numer 10. Wyruszamy spod schroniska nad Morskim Okiem i zmierzamy na Mięguszowicką przełęcz pod Chłopkiem. A czy się uda? Nie wiemy. Zobaczymy. Wszyscy już poszli. Idziemy i my. Tak, czas na nas. W drogę. Lecimy. Godzina 6, Morskie Oko. Taki warun. Taka mgiełka z nad wody. A tu mamy szczyty. O, wychodzi słoneczko. Super. To the top of the mountain, we're heading home. To the top of the mountain, 'cause here down low the sun ain't shining no more, shine no more, unlike the top of the mountain, we're heading home. Ktoś tutaj się skrapuje. Weszła i padła. Pierwszy etap wędrówki za nami. Weszliśmy na próg Czarnego Stawu. Czarny staw pod rysami. 7 rano. A tam śmiałkowie prą na rysy. No, piątek. Dużo tych śmiałków będzie. Tam idziemy. Tam, pod same szczyty. Taki warun dzisiaj. Dziubek się skrabuje. Tam na samą górę. Od Czarnego Stawu idziemy zielonym szlakiem, który na początku jest łatwy i prowadzi po kamiennych stopniach. No, chodź, wspinaj się, dzióbku. Teraz podchodzimy żlebem przy strumieniu. To mała rozgrzewka przed czekającymi nas trudnościami. Proszę. Kolejne śniadanie w górach. Tym razem w takich to okolicznościach. Tak jest. A zaraz zacznie się prawdziwa zabawa. Pieszczak wchodzi kominem. Gdzie on się skrawie? Rysy? Na przełęcz Mięguszowiecką. Tu mamy do pokonania długą, nieubezpieczoną skalną rynnę, jednak jej rzeźba jest na tyle wygodna, że spokojnie można znaleźć stopnie i chwyty. Jeżeli masz obycie z Tatrami wysokimi, przy suchej skale i pięknej pogodzie nie nastręcza do większych trudności. Trudnością może być to, że ma ona kilkadziesiąt metrów, jest stroma i wymaga sporej koncentracji. Za to po jej pokonaniu dochodzimy do najbardziej rozpoznawalnego na szlaku miejsca – klamry nad przepaścią. Słynna przepaść. Oh my God. Juhu, cepry! Piękne widoki na szczyty. Wędrujemy gdzieś tam. Jesteśmy tak wysoko. Mięgusz wielki w chmurkach. Tutaj śnieg. Była jeszcze jedna rynna, tym razem ubezpieczona klamrami, ale z nadmiaru emocji zapomnieliśmy ją nagrać. Szkoda. Niestety mijaliśmy się w niej z innymi turystami i trudno było znaleźć wygodne miejsce, by filmować. I tym sposobem doszliśmy na wierzchołek kazalnicy Mięguszowieckiej.
roztaczają się z niej imponujące widoki. Piękne rysy z kazalnicy. I błękitno-okie stawki. Ahoj. Teraz przed nami przejście mocno eksponowaną granią. Z tego miejsca widać dalszą część szlaku prowadzącą na samą przełęcz. Tam przepaść jest już tylko z jednej strony. To the top of the mountain. We're heading home to the top of the mountain. 'Cause here down low the sun. Ze względu na otaczającą nas przestrzeń, ścieżka na grani wydaje się dość wąska. Jednak przy dobrej pogodzie i braku lęku wysokości bez problemu można ją pokonać. To the top of the mountain. Miała być ścieżka, ja dalej widzę spinaczkę. No cały czas jest wspinaczka. Ale za to jakie widoki. I faktycznie, jeszcze trochę wspinaczki przed przełęczą To the top of the mountain. 'Cause here down low the sun ain't shining no more. Shine no more. Unlike emocjonująca galeryjka, the mountain, we're heading home. Ale emocje. i już przełęcz wita nas przymrozkiem. We're heading home. We're heading home. Słowacja. O, Nie wierzę. Ja jestem. brawo. Brawo, brawo. Zwycięzca. Przełęcz pod Chłopkiem. Pykło. Pykło. A tam? Śmiałkowie. Dotarliśmy. Jeszcze tylko zejście. Jest tu naprawdę pięknie. Pogoda nam dopisała. Nawet przymrozek. Po prostu nie wierzę w to, że się tu wdrapałem. Ja również. Myślałam, że Szok. w połowie drogi wymięknę. A jednak. Słynny chłopek na przełęczy. Tak to się odpoczywa na przełęczy pod Chłopkiem. W Tatrach. To jednak relaksuje. Wylegiwać się nad przepaścią. A co? Śniadanie w takich okolicznościach to mi się podoba. Turysta. Co się stało? Herbata się skończyła. Mięguszowiecka przełęcz pod Chłopkiem jest najwyżej położoną polską przełęczą, na którą prowadzi szlak turystyczny. Patrząc z przełęczy na polską stronę widzimy w oddali m.in. Tatry Bielskie oraz Dolinę Rybiego Potoku z morskim okiem. Tutaj Mięguszowiecki szczyt pośredni, po stronie słowackiej świetnie widać szlak na Koprowy Wierch. Możemy też podziwiać rozległą panoramę nagrań baszt z Szatanem, Chinczowe Stawy i Dolinę Mięguszowiecką. Całą panoramę zamyka nam ponownie Mięguszowiecki szczyt czarny. Gdzie idziesz teraz? Na dół Na dół, tą ścieżyną do schroniska. i na dół do schroniska. Fik! I tu podążamy. Ścieżyneczką nad przepaścią.
Stąd pięknie widać ścieżkę prowadzącą przez grań na kazalnicę i dalej w dół. Jeszcze raz klamra. I długa rynna. I ostatnie trudności. Czarny staw pod rysami, a jakże błękitny. Był wypadek pod rysami. Podsumowując dzisiejszy dzień, pełen sukces. Szlak wspaniały. Widoki przepiękne. Jesteśmy po prostu zadowoleni z siebie, jeszcze, że nam się to udało. Dużo wspinaczki. Tak, satysfakcja plus 500. A teraz chmury zeszły nisko, nic nie widać. Możemy iść na obiad. A jeszcze chwilę temu byliśmy właśnie tam, a teraz już nic nie widać. Mleko, mleko, mleko. Zasłużona, pyszna kolacja w schronisku. Nasz pokój i ostatni ranek nad Mokiem. Czy szlak na przełęcz pod Chłopkiem jest lepszy niż na Rysy? Ocencie sami. My bawiliśmy się świetnie. Szlak jest bardzo piękny i emocjonujący, a jego dodatkową zaletą jest dużo mniejsza ilość wędrujących nim turystów. Jednocześnie jest wymagający i można go polecić jedynie doświadczonym turystom oraz przy ładnej pogodzie i suchej skale. A tam wczoraj byliśmy. O tam, na tej przełęczy. Wspaniałej.